Muszę przyznać, że wczorajszego dnia to była jedna wielka walka. Patrzcie, jaki karaczan. Moi drodzy, po kilku dobrych godzinach witamy w Liberii. Ten koleżka w kolorowej koszulce, co za mną idzie, on mi się nie podoba. Mój nos kierowniczy mówi, że na niego trzeba uważać. Dzień dobry, witam serdecznie w nowym odcinku. Jest to odcinek, który otwiera serię o Liberii i jest to odcinek, który zamyka serię Sierra Leone. Polecam zatem obejrzeć serię z Gambii, z Senegalu, z Gwinei-Bissau, z Gwinei-Konakry oraz z Sierra Leone, a później przejść do Liberii. Ewentualnie najpierw obejrzeć Liberię, to co tutaj jest, i wrócić do pozostałych. Moi drodzy, ja się zbieram z Sierra Leone. Mam 150 km do przejechania do granicy z Liberią. Przyznam szczerze, że jestem podekscytowany w ogóle podróżą do Liberii, ponieważ Liberia to taki ewenement na skalę światową. No i ewidentnie na skalę Afryki. Najbogatszy kraj w Afryce, jeden z najbogatszych krajów w Afryce niegdyś, który został zdegradowany tylko i wyłącznie przez, można powiedzieć, polityków, a mianowicie przez jednego polityka, który stał się prezydentem i który był skorumpowany do szpiku kości, który dolewał oliwy do ognia do pobliskich konfliktów, które rozgrywały się wokół jego kraju i nieco troszkę dalej. Ładował hajs w sprzęty, którymi walczono w tych konfliktach i zarabiał na tym. Ale o tym jeszcze pogadamy. W ogóle temat szalenie ciekawy. Liberia teraz nie jest królem świata ekonomii. To na pewno nie. Zresztą zobaczycie sami. Muszę się zbierać, ale zobaczcie, w jakich warunkach spałem, żebyście mieli pogląd, jak ogólnie wyglądają te kierownicze podróże. Muszę przyznać, że wczorajszego dnia to była jedna wielka walka. Patrzcie, jaki karaczan. Ale wczoraj go wyeliminowałem. Patrzcie, tu kolejny, jakaś muszka. Kapciem poszło, sandałem. Obadajcie tutaj. Czekajcie. Do tego jest cała masa. Cała masa, moi drodzy. Jakieś karaluchy, nie karaluchy. Jakieś muchy, nie muchy. O kurde, zobaczcie, to jakieś inne zwierzątko, bo ja to wczoraj tak przysandałowałem. Pozjadały, ale jak zwrócicie tutaj uwagę na te klocki, na te małe klocki, no to oznacza, że tutaj jest bardzo dużo myszy. One pewnie są pochowane pod łóżkami. No więc powiem wam szczerze, że niby ładnie, niby wygodnie, klimatyzacja, no nie ma na co narzekać, ale karaczanów i myszy cała masa. Dobra, ja się zwijam. Przyznam szczerze, że się zregenerowałem tutaj, więc jest dobrze. Nie jest źle, moi drodzy. Jadę jeszcze na miasto coś zjeść. Przed wyjazdem trzeba zawsze, wiecie, zjeść coś solidnego, bo później w trasie, no to może być naprawdę ciężko. 150 km wiosek i buszu, więc to już samo przez się mówi, że może być grubo, jeżeli chodzi o szukanie jedzonka. Liberia. Za 25 zł będę z ziomkiem jechać do granicy i będziemy lecieć po prostu, słuchajcie, no będziemy po prostu lecieć do granicy, żeby troszkę zyskać na czasie,
no i spędzić trochę więcej czasu w Liberii. Morrison jest tym całym tutaj managerem, manager Morrison czyści hajs, Morrison goli tysiące. Jest jo. Tutaj trzeba zapłacić, tutaj trzeba wszystko wpisać, tutaj trzeba wszystko zanotować, że kierownik jedzie. Chociaż to później warte, nie? Ale i tak zanotują. Jakiś bilecik może dadzą. O, takie bilety. This is ticket. You need to get it, give it to you. Tomasz Pieczarka Czarkowski. Wiecie, o co chodzi? Family contact. Your Family kontakt. Plus 43 213 737 212. Chciałem jechać zorganizowanym transportem, ale ja to jestem kierownik. Chcieli mnie wcisnąć prosto do stolicy za 300, a ja nie mam 300. I słuchajcie, jaka akcja. Gość mówi, dobra, no to za 100 do granicy. Ja mówię, dobra, no to ładujemy. Zapłaciłem za bilet 100, już spoko, i pytam gościa, ej, no dobra, ale co, mamy pełny samochód? On mówi, nie mamy pełnego samochodu. Pytam się, ile osób jeszcze będziemy, na ile będziemy czekać? On mówi, że na 5. Czujecie to? A na 5 osób się czeka, można czekać 5 minut i można czekać 15 godzin. Póki nie wypełni, to mu się nie opłaca jechać. Ja mówię, no to nie, no to mówię, no to idę zwrócić bilet. A gość do mnie mówi, że na dole na bilecie, że niezwracalny. Ja mówię do ziomka, weź ty nie świruj, nie bądź śmieszny. I gościu mówi, nie, no to 10 000 za bilet. Ja mówię, nie świruj, nie bądź śmieszny. Wziąłem od niego pieniądze, bo on tak chciał mnie trochę wyciućkać, no wiecie, w sensie wywałować, że pęknę może czy coś. Wziąłem tak dałem mu bilet i goście takie, wiecie, gały i ten. No tutaj w Afryce trzeba być naprawdę, trzeba być takim kierunkowym, na zasadzie nie ma chwili na zawahanie, tylko jest hajs, bierzesz hajs sam z ręki, bo to jest twój hajs i tyle, i koniec. A w Afryce nie ma czegoś takiego, jak że nie ma zwrotu. No weźcie, dajcie spokój. Weź tam nie świruj, Paweł. Dajcie spokój. Idę na wylotówkę i na wylotówce szybciej złapię kogoś, kto będzie jechał na granicę, moi drodzy. A i tam jak była ta sytuacja, to wyobraźcie sobie, że wyleciał mi portfel. Nie zauważyłem tego i gość zaczął krzyczeć bardzo głośno, taki jeden, tylko jeden. No i zawołał mnie, że pokazał, że portfel mi wyleciał. No widzicie? Uczciwi. No jakby nie patrzeć. Wkurzają mnie tego typu chodniki, bo cały czas sandał mi się wbija w te dziury. I wyobraźcie sobie, że kierownik nie lubi, nienawidzi, wręcz nienawidzi siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie do auta. Tylko lubię po prostu hello guys, good morning. Tylko lubię po prostu i od razu, wiecie, działać, a nie siedzieć, czekać na kogoś. Jejku, po prostu nienawidzę czekać i nienawidzę, jak ktoś się spóźnia, chociaż sam troszkę czasami się spóźniam, ale staram się nie spóźniać, bo wszyscy wiemy, że czas to przygoda. A mówiłem, że złapiemy. No zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Odwracam. Hello guys. Yes, where are you going? I'm going straight to the border. To the border? Yeah. We are going to the border. We are going to Fujian. Can I go with you to this distance? Fujian? Yeah. What Fujian is? I will stay on the road. Okay. Social action. Chłopaki pojechali, rzucili mnie tutaj. Hello guys, good morning. Good morning, how are you? Very good. Droga z Bo prosto na Liberię. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Powiem wam, że ruch taki, powiedziałbym, troszkę słaby. Ale też jest bus stop, no o autobusach to zapomnijcie, ponoć w ogóle żadne autobusy nie jeżdżą na granicę, tylko i wyłącznie ten transport taki personalny. Ale to spokojnie, my ogarniemy wszystko. Tutaj widzę, że tu jakieś napoje sprzedają, coś tam, ten. No git, nie jest źle. Gdzie nie pojadę, to ludzie proszą mnie o pieniądze. Ja teraz tutaj na przykład w Sierra Leone mówię wprost, mówię: słuchaj, no 20-30 razy dziennie ludzie mnie proszą o pieniądze, nie jestem w stanie wszystkim pomóc. I sobie tak się zastanawiam, no dobra, gdybym ja tutaj został bez pieniędzy, totalnie bez pieniędzy i co myślicie, że bym przejechał w ogóle? Może bym przejechał, wiecie, bo ja jestem uparty, ale nikt by nie przyszedł, nie powiedział: masz pieniądze na transport. Nie, to tak nie działa. Chodzi o to, że oni wszyscy mnie proszą o te pieniądze, aż ja już się taki zrobiłem oschły bardzo. Ale inaczej tutaj nie da się, bo osoby z miękką skórą to tutaj by nie wytrzymały po prostu. Po prostu by nie wytrzymały. Ludzie, wiecie, przychodzą, tłumaczą, pokazują jakieś tam przypadłości. No jest po prostu, jest grubo. Ja tutaj z dziadkiem łapiemy taki słaby ruch, że... Czekajcie, może ciężarówka? Ciężarówką? Ale ja... Widzieliście na zderzaku, była tam na przodzie biało-czerwona flaga. Oni mnie nie przestaną zadzieć. 98 km do granicy z Liberią. Dziadek jedzie do 50 km, ja jadę 98 km. Dziadek pyknął sobie na Kimandero, ja tam wypatruję. To jest kooperacja. Kooperacja. O kurde, dzisiaj jakoś tak słabo idzie. W ogóle ta granica mało uczęszczana. No bo co, będą z Liberii, co będą eksportować do Sierra Leone? Nie ma za bardzo co. Z drugiej strony też nie ma za bardzo co. Więc ten transport taki tutaj przygraniczny, taki słaby bardzo. Przynajmniej toaleta jest blisko. No, tutaj właśnie. Ten pan miał operację i chyba mu jajka obcinali. Nie wiem, coś tam mu jakoś próbował wytłumaczyć i coś tam deseń, ale zaraz dopytam gościa, ile chce za transport. No bo kurde, powiem wam, że oni jakieś mają tutaj dziwne przeliczniki. Słuchajcie, lecimy do Zimi. Ten koleżka, który właśnie ze szpitala wyszedł, tak po prostu tutaj odpływa. Mówię, dałem mu te leki, przeciwbólowe, które mam. Miałem tylko paracetamol, oddałem mu wszystkie tabletki, 7 tabletek, poinstruowałem co i jak i powiem wam, że no tutaj nie ma za bardzo miejsca, w którym kupisz takie leki, ale też widać, że gościu nie ma za bardzo pieniążków, więc pytam jeszcze, no bo widzę, że kurde, no taki słaby bardzo, czy odwodniony, pytam, czy nie ma biegunki. No i wiesz, mówi, że też ma problemy z biegunką, więc też mu dałem leki na takie antybakteryjne, na biegunkę. Więc taka sytuacja, moi drodzy. Widzicie, wywstykałem się z leków, ale miejmy nadzieję, że naszemu dziadkowi to pomoże. Bo naprawdę słaba sytuacja. Dziadek szczęśliwy, a kolega obok mnie chce jechać do nas. Patrzcie na to, tutaj ten plastik odszedł. Oczywiście jest niebezpieczny, bo jak zahamuje, to koleżanka będzie miała jednorożca plastikowego. Policja nas zatrzymała i koleżka musiał posmarować w łapę. Jestem w szoku w ogóle, na każdym kroku tutaj w Sierra trzeba smarować. Niesamowite, ale zrobił to tak gustownie, przełożył hajsik, tak wiecie, jak... No naprawdę. Gdyby nie posmarował, to za to już by gość tam po prostu już by się spiął z 10 razy i musiałby zapłacić solidny mandat. Niestety, witam w Sierra Leone. A może inaczej bardziej. Zaraz żegnamy Sierra Leone. Chłopaki pojechali. Ten dziadek, mówię wam, normalnie odpływał normalnie. Pytam się go, już wziął tam paracetamol, dałem mu 2 tabletki tego paracetamolu i tak jak powiedziałem, dałem mu pozostałe i jeszcze na biegunkę i pytam się, tak patrzę, że już odpływa. Czy jest głodny, bo jeszcze mam taką malutką paczuszkę, 50 gram ciastek zawsze na wszelki wypadek w plecach. On mówi, że bardzo głodny, bo wyszedł ze szpitala, nie dali mu jeść. Ja mówię, dobra, no to masz jeszcze te ciastka, to w trymboju szybciutko.
ale powiem wam, że nie chciałbym tutaj być na tym zadupiu w szpitalu. Nie chciałbym, naprawdę. Wyszedł w ogóle ani leków, ani jedzenia, ani nic. Jeszcze mu wody trochę odlałem. Ja pierdzielę, powiem wam, że no hardkorowo. Tutaj w Afryce to lepiej nie chorować, moi drodzy, nie chorować. Jeszcze dość ciekawa sytuacja, bo pytam, ile za 40 km trasy. I gość do mnie mówi, że 50. I wszyscy w samochodzie krzyczą, że 50. Ja mówię, czy za 40 km nie ma bata, że 50 zapłacę. Ja mówię, 30 dam. No dobra, to 30. No tak to tutaj wygląda. Kurczę. Jak ja złapię. 50 km do granicy. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale warto by było wejść na Instagrama, jak to daleko kierowniczego. Zobaczyć jakieś tam zdjęcia, historie są opisane. Zostać na Instagramie u kierownika. No dobra, ja łapię dalej. O, jest i on! Wariat! Wariat! Wariat, dawaj! Dawaj do kierownika, bo smutno. Urząd imigracyjny z chłopakami, ale siedzę na takich drabinkach. Ja do kamery mówię. Siedzę na takich drabinkach, że normalnie mi dupę na dwie części rozpoławia. Lipa. Kawałeczek podjedziemy z chłopakami i zawsze to bliżej do Liberii. Moi nowi koledzy. Checkpoint za mną, pan sprawdził, popatrzył, lekko popatrzył wzrokiem, że ładnie, fajnie by było, żeby było posmarowane, ale kierownik tak twardo ich bierze, że oni już nawet o smarowaniu nie mówią. I idę. 25 km do granicy, moi drodzy. Jakoś to musimy zrobić. Powiem wam, że co ja wam mogę powiedzieć, że jest bardzo słaba przepustowość. Znaczy przepustowość, mało bardzo samochodów, ale zauważcie, jaka jest droga wywalona. Drogę Drogę budowali Senegalczycy we współpracy z Unią Europejską, więc moi kochani, dołożyliśmy troszkę, tak, ty też dołożyłeś troszkę tego asfaltu tutaj w Sierra Leone. Wiecie co, ja tak sobie teraz jadę przez tą Afrykę, przez te kraje, podróżuję po świecie już od 10 lat, ten kto dłużej na kanale, ten wie, ale ja sobie nie jestem w stanie wytłumaczyć jednej rzeczy. Czemu Europa, czemu my, Polacy, Europejczycy dookoła, czemu my się tak pchamy w tą Afrykę? Pieniądze, ludzie wysyłają pieniądze na biedne dzieci w Afryce, później te pieniądze się rozpływają. Słuchajcie, my mamy całą masę biednych dzieci, sierot w Polsce. My mamy całą masę biednych rodzin, które potrzebują pomocy, które potrzebują pieniążków na edukację w Polsce. Nie trzeba daleko szukać. Taka trochę hipokryzja w tym pomaganiu. Pomóżmy dzieciom 10 000 kilometrów od nas, ale tym, które są 100 kilometrów, no to nie. Słuchajcie, powiem wam tak. Jeżeli pomożemy biedniejszym rodzinom i ich dzieciom zdobyć zawód, zdobyć edukację, to w dłuższej perspektywie czasu Polska będzie krajem silnym, stabilnym i niezależnym. Rozumiecie? Więc najpierw pomóżmy swoim, a później idźmy dalej. Bo ja wam powiem, pomoc u siebie łatwiej skontrolować i łatwiej dopiąć niż taką, która jest 8 czy 10 000 kilometrów od nas. Więc o tym pomyślcie. Zostawiam was z tą myślą w drodze do granicy, bo to ważna myśl. To jest taka konkluzja, która przychodzi mi do głowy po takim czasie w ogóle podróży. To jest ważne. No. Jakby kto napadł kierownika, to co zrobiłby kierownik? Nic by nie zrobił. Musiałby stłuc na kwaśne jabłko. Po prostu. Pusto jak na Podlasiu w Kruszynianach pod wieczór. No gdzie wy ludzie jesteście? Gdzie wy jesteście? Dwie laski za mną idą. No, śledzą mnie. No, widzicie? Patrzcie, auto jedzie, zapytam ile. Do granicy. Do granicy. A, full. Z 20 000 bym dał, nie więcej.
Kurczę, tutaj oni myślą, że co ja jestem, co ja się pocę hajsem? Wiecie, że ludzie tutaj nie ogarniają odległości, nie wiem czy widać, bo jakoś słońce świeci. Pytam, ile do granicy z Liberią, 25 km, sprawdzam 41. No rozumiem się pomylić o 5 km, no ale nie o tyle. Masakra, 41 km jeszcze. Szok. To są wyrzutki z palmy oleistej. A kurde, mocne! Zobaczcie, z taką tą, stąd się te nasiona wybija, ale nie są wybite wszystkie. O, to nasionko wyglądało tak o. Zobaczcie, ładują teraz na przyczepę i z tego się wyciska olej. O kurde, ale tłuste jakie. It's a lot of fat. I z tego jest później olej elegancki, z kasawą się je. O, i takie projekty to mi się podobają. Bo to jest projekt, który daje marchewkę, czyli stworzenie systemu irygacyjnego, żeby woda mogła spokojnie sobie docierać tam, gdzie powinna docierać. No i to jest faktycznie, to jest ratowanie życia i zmiana życia. Dajesz marchewkę, a nie wędkę od razu. Tu chłopaki sobie po lewej dziewczyny działają. Jednego nie wiem dlaczego tej barierki na samochód nie dadzą, bo te nasiona wypadają, zobaczcie. A jakby dali, no to by nie wypadały i by było trochę nasion w samochodzie, w sensie by nie wypadały poza przyczepę. To nie jest takie normalne, że idzie sobie biały z Polski przez na granicę między Sierra Leone a Liberią. To nie jest normalne. Nie. I że jeszcze z buta idzie w ogóle. I jeszcze sam idzie w ogóle. Ale beka. No właśnie, tak to wygląda. Jakaś fura jedzie. Ale ciśni. O kurde. Koła to niewyważone na bank, bo tak tańczyło, że hej. I tutaj węże można spotkać. A wiecie jak jest w języku Mendi? Dziękuję? Bajka. Bajka to dziękuję znaczy, więc łatwo zapamiętać. No i moi drodzy, oczy szeroko otwarte, bo w takich zaroślach, w takiej trawie węże bedo. Bedo węże, kierowniku. Jak uwali w kostkę, no to nie wrócisz. Zobaczcie, jesteśmy w strefie tropikalnej. Jak kiedyś tutaj droga musiała wyglądać, po prostu to jest niesamowite. Jak oni się przebijali do tej Liberii. Ta droga, zauważcie, że ona jest świeża. Ta droga może ma z rok, może z 2 lata, a może z pół roku nawet. To jest świeża droga, ładnie jeszcze wszystko ponapisywane. To jest świeżutka droga, więc obstawiam, że za jakieś 5 lat wstecz, no nie wiem ile może mieć ta droga, ale przejechanie w ogóle tego odcinka to był po prostu dramat jeden wielki. Przyznam szczerze, że 100 lat temu no to przecież tutaj były takie chaszcze, wielkie chaszcze, w ogóle jakąś karawaną się przebić, to niesamowite. Szok. Posłuchajcie natury. Dajcie na to, co jakiś czas widać taką gąsienicę. Kurde, nie wiem co to jest w ogóle, jakiś taki dużo nóg ma, ale to nie jest ta jadowita, ta na S. Zapomniałem jak ma na imię. A może i jest? Cholera, no tak rozplaszczona, że nie wiadomo. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لكن ثورات فيها. Tutaj z koleżką podjechałem kawałeczek, a to zobaczcie, jest wioseczka taka mała. Hello guys. Idę dalej z buta, zobaczcie jak wypalają burz. A tutaj z koleżką pogadałem też chwilę, powiedział, że droga jeszcze nie skończona do końca. Siemanderko, zobaczcie jak wypalają, ale to powiem wam, że to jest no grubszy obszar jest teraz wypalany. Patrzcie jakie smugi dymu idą. Wioseczka na zadupiu, naprawdę na zadupiu, ale szkoła jest. Szkoła jest, ale pytanie jak z nauczycielami, bo to jest największy problem. Ludzie wykształceni nie chcą tutaj siedzieć. Ludzie wykształceni uciekają do miasta, młodzi. Pewnie jak są jacyś nauczyciele, to pewnie jakaś tam
emerytowana nauczycielka, która już tutaj sobie dożywa, albo jakaś z doskoku mama przychodzi, coś tam kiedyś liznęła szkoły i uczy. Przyznam szczerze, że ta smuga dymu to mnie trochę niepokoi, bo to tak być nie powinno. Z kolegami tu podjechałem, trzymajcie się, Ahsan, prawie jak kolega z Bangladeszu, a tutaj jest granica, udało się. Przechodzimy przez naturalną granicę, przez most. Oczywiście kręcić tutaj nie mogę, ale kręcę jak to na kierownika przystało. Wiecie, o co chodzi? To jest brama, która jest zamykana wieczorem, a to jest, jak dobrze pamiętam, rzeka Monrowe chyba. Coś w ten deseń na M się nazywa. Ja mam problem z zapamiętywaniem nazw, imion. No dobrze, po stronie Sierra Leone bardzo ładnie, szybko, sprawnie odprawione. What is the river? The name of the river. A tu kolega nie pogadali. Ale idę teraz na Liberię i miejmy nadzieję, że to wszystko, wiecie, się uda sprawnie. Przyznam szczerze, że pieniądze mi się kończą, więc będę musiał trochę hajsu zamienić. No jakoś tutaj leci, słuchajcie, jakoś tutaj leci na tych granicach. Naprawdę nie jest źle. Moi drodzy, po kilku dobrych godzinach witamy w Liberii. Serdecznie pozdrawiam. Zobaczcie na to. Monkeypox. Jakiś w ogóle taki wirus. Ale przekichane. O kurde. Grubo. W Liberii takie znaki, że nie można przeładowywać. Ale jak nie przeładowywać, jak tutaj inaczej nie przejdzie, to kurde. Jaka ryba, ty! Ale duża! So huge fish! A tutaj suszone. Moi drodzy, witam serdecznie z Liberii. Uwaga szefowo. Przejście granicy Sierra Leone Liberia oceniam 10 na 10. Bez najmniejszego problemu. Idealnie wszystko przeszło, powiem wam, bez jakichś większych przypałów. Aż jestem zdziwiony. Później w ogóle wymiana waluty, no to ja już praktycznie, zobaczcie, łysieję tutaj. Normalnie łysieję od wymiany waluty na granicach afrykańskich. Ponieważ gdzie bym nie zawitał, to wszędzie mi ten kurs zawsze gdzieś tam, wiecie, przywalał mnie. No ja już dzisiaj straciłem za jakieś 30 zł na tym kursie, ja o tym wiem. Ale zrobiłem jeden wielki błąd, że wziąłem więcej euro niż dolarów. A zapomniałem, żeby coś zjeść, bo ja tutaj przecież jestem w takim miejscu, że jak tutaj nie zjem, no to później nie zjem. Ten koleżka w kolorowej koszulce, co za mną idzie, on mi się nie podoba. Mój nos kierowniczy mówi, że na niego trzeba uważać. Me I lost. Let me know. Me I lost. 200 dollars. Me. What lost? Egg. Eggs. Yeah. Idziemy tutaj z kumpelą ogarnąć coś do zjedzenia, w sensie ona mi pokazuje, gdzie mam pomóc ogarnąć jedzonko. Ale ja tu w ogóle jest 17, a ja już powinienem się stąd zawinąć, więc muszę szybko zjeść i się zawinąć. Słuchajcie, doszliśmy do jedzonka. To jest afrykański ryż, kasawa, rybka suszona i nic więcej, i olej palmowy. Tutaj jest ten pulpet. Ja się wystraszył. Tutaj taksówki, jest godzina 17, ale muszę to zjeść wszystko, napełnić brzuch i ładować gdzieś w burz, odejść od ulicy, odejść od granicy, ponieważ granica nigdy nie jest dobrym miejscem na nocleg. Zapisz, zapamiętaj. Powiem wam, że no dzisiejszy dzień był naprawdę, powiedziałbym, męczący i wymagający, ale udało się przebić. Udało się spełnić misję przebicia się do Liberii. Wymieniłem hajs, mam pieniądze na przeżycie. Wylałem mnóstwo potu i więc, moi drodzy, ja już będę kończyć na dzisiejszy odcinek, dobra? Trzymajcie się, moi drodzy. Wysyłam duże pozdrowienia. Myszka Kasawy z Afryki. Osoby, które nie subskrybują, zapraszam do subskrybowania, żebyście nie przegapili żadnego odcinka z Liberii. I co, moi drodzy, kanał Ślad Węglowy na kanale i do usłyszenia. Nie zapominajcie, że w czasie, kiedy nie ma nowego odcinka, to można
oglądać stare odcinki. Stare odcinki znaczy poprzednie odcinki, nie stare, bo one nie są takie stare. Playlista i tam macie wszystko ładnie poukładane. Dobra, moi drodzy, ja jem i spadam z granicy w burz. Wszystkiego dobrego. Czołem, pozdrawiam z pulpetem. Pulpet gdzieś uciekł. Elo.